Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś odcinek nietypowy jak na mój kanał, bo mnie nie widać. Jedni się pewnie ucieszą, inni zmartwią. Mam nadzieję, że tych drugich będzie więcej. Jak widzicie, mamy tutaj akwarium. Akwarium o wymiarach 1,20 m na 50 na 50 kilka, już dokładnie nie pamiętam, co nam daje, to pamiętam, jakieś 320 litrów. Zbiornik Hardscape, do tego zbiornika powstał 7 września. Oczywiście minęło już trochę czasu i to widać już tutaj po tym zbiorniku. Jak widzicie, tych muchów, szczególnie na tych pionowych drzewach, jest już dość sporo i to jest dosłownie dzień przed przycinką. Ten film kręciłem ładnych parę dni temu. Już teraz to akwarium na tą chwilę jest dawno po przycince i wygląda troszeczkę inaczej. Moim zdaniem trochę lepiej. Tutaj tego mchu już tam u góry było za dużo. Ale od początku, jak powstał ten zbiornik? Zbiornik tak naprawdę nie jest moim pomysłem. Widziałem coś podobnego dziś na internecie. Chciałem Wam pokazać, ale już teraz nie mogę znaleźć. Może ktoś z Was trafi na taki zbiornik i wtedy sobie zobaczycie, jak to wygląda. Zbiornik zbudowany jest tylko i wyłącznie praktycznie na dębowym drzewie. Jak widzicie, z korą. No i tutaj na pewno już niektórzy będą marudzili, że tak z korą nie można. Co nie można? Wszystko można. Są następne wyzwania. Wszystko da się zrobić, jak się czegoś bardzo chce. To jest kwestia spreparowania drewna. Ja już kiedyś mówiłem, nie tak dawno temu na moim kanale był film o preparowaniu drewna korzeni do akwarium. Ja myślę, że to drewno dębowe z tą korą wytrzyma przynajmniej 2 do 3 lat, zanim z tą korą zacznie się coś robić. No bo prędzej czy później coś się zacznie robić. Na tą chwilę ma się po prostu idealnie. Oczywiście to drewno to nie jest świeże drewno. Było już mocno wysuszone i moczyło się naprawdę wiele miesięcy, zanim zalałem ten zbiornik. I na tą chwilę nic się nie wydziela, jest ok, ale powiem Wam, że te pierwsze tygodnie, no to tam był taki bajzel, że nie można było ręki wsadzić, bo miałbyś całą brudną łapę od tej wody. To po prostu działo się ostro i dużo w bardzo krótkim czasie, bo dosłownie po zalaniu kilka dni już zaczął się robić syf. No nie będę wchodził tu w szczegóły. Wodę oczywiście podmieniałem w 100% raz w tygodniu, aż pewnego tygodnia po prostu woda już była klarowna i nic złego się nie działo. Wtedy podjąłem decyzję, że już czas zrobić hardscape i po prostu pomału później obsadzać akwarium roślinami. Oczywiście do tych pieńków podoklejałem kawałki drzewa, te korzonki, metodą wszystkim znaną, czyli przy pomocy kleju cyjano-akrylowego, który, przypominam, nie wydziela niczego do wody. Jak widzicie, większość roślin tutaj to mchy. Jest też trochę bucefalant różnego gatunku, malutkie kryptokorynki tu z przodu i Eleocharis tam gdzieniegdzie. To wszystko widać na tym filmie. Jak i ryby i krewetki, to już nie będę wymieniał, są tak pospolite gatunki, że sami widzicie. Z przodu, przy przedniej szybie, zauważycie, kamienie są to scenery i scenery są znane z tego, że potrafią coś tam uwalniać do wody, podnosząc jej pH na przykład, czy tam twardość. I tutaj w tym przypadku nie jest ich aż tak dużo i ja tutaj nie zauważam jakichś istotnych zmian. Cotygodniowa podmiana wody niweluje to wszystko tak naprawdę. Leję tutaj wodę pół na pół z osmozą kranówę, na pół z osmozą. Podawany jest oczywiście dwutlenek węgla. Filtr tutaj, który odpowiada za czystość w tym zbiorniku, to Fluval 406, czyli poprzednia generacja Fluvali. Wpisuje się tutaj całkiem nieźle, jak widzicie. Trochę farfocji widać, że tu pływa w tym akwarium, no bo jeszcze tu przed filmem wyczyściłem szybkę, która już kilka dni nie była czyszczona i no to tam trochę się poruszało, tego wszystkiego unosiło i to widać, ale
na co dzień jest woda klarowna, nie ma problemu, filtr spisuje się nieźle. Piasek. Piasek z przodu to jest piasek, który używany jest do terrorystyki, do gadów. Użyłam go dlatego, że fajnie wygląda, jest bardzo tani i przede wszystkim nie trzeba go płukać. Jest sterylny, bo jest tam wyżarzany w kilkuset stopniach, dokładnie nie pamiętam jak to się odbywa, ale generalnie spoko jest ten piasek, używam go od lat do różnych zbiorników, przy różnych wystrojach, robię z niego ścieżki, plaże, cudawianki i on mi się fajnie sprawdza, no i przede wszystkim nie trzeba się przy nim narobić. Mchy również kleiłem przy pomocy kleju cyjanoakrylowego. No tutaj te wszystkie na dole rzeczy do skał i do tego pieńka tutaj, który taki pochyły jest, leży, no to tam nie było problemu. Do tych pionowych tutaj, drzewek już tam w pionie się trochę gorzej klei. Ja staram się używać kleju cyjanoakrylowego średniej gęstości lub nawet w żelu do klejenia roślin do korzeni. Bardziej mi się to sprawdza, lepiej, on nie ścieka, później jest bardziej estetycznie. Ale może wrócę do samego początku. Zastanawiałem się, czy w ogóle ten film zrobić, czy pokazać Wam ten film, no bo film wbrew pozorom do nakręcenia nie był prosty. Oczywiście nie mam tutaj żadnego filmu z momentu, kiedy ja to akwarium po prostu budowałem, to wszystko, tą aranżację, rozumiecie, robiłem to w czasie pracy, otwarcia sklepu, w czasie godzin otwarcia sklepu, ludzie przewijali się, zaglądali przez ramię, zadawali pytania, dzieci podbiegały, zaglądały, wkładały rączki i tak dalej, i tak dalej. No, ciężko się skupić w takich warunkach, ale generalnie jakoś tam sobie dałem radę. Co innego oczywiście na warunkach domowych, gdzie się skupicie, usiądziecie, popatrzycie, włożycie kamyk, tak, tutaj nikt Wam gitary nie zawraca, no całkiem inaczej się pracuje, komfort pracy jest dużo lepszy, nie ma co ukrywać, niż robienie zbiorników w miejscach publicznych, bo zaraz ktoś się znajdzie, który będzie miał milion pytań i będzie chciał wszystko wiedzieć, co, jak i dlaczego, a dlaczego tak, a nie siak, a co tu, a skąd tamto wziąłeś, a gdzie to kupiłeś, a po ile macie, a czy będziecie mieli i tak dalej, co tam będzie żyło, co będzie pływało, dlaczego to, a nie tamto. No i to wtedy tak, wiecie, no, postawić między tymi ludźmi statyw z aparatem i kręcić, no nierealna sprawa, to jest pierwsza sprawa. A druga to, że w godzinach pracy ja nie mogę swoich robić prywatnych rzeczy, filmować na mojego prywatnego YouTube'a, bo mimo, że jestem pracownikiem sklepu zoologicznego, no to nie robię tutaj rzeczy, które są moją jakby prywatą. Tu przed chwilą widzieliście akwarium, które jest nad tym zbiornikiem. O, tutaj. Ta aranżacja ma, słuchajcie, 7 lat. Ta aranżacja ma 7 lat. I jakoś daje radę. Dobra, wracamy do tego akwarium tutaj. I przede wszystkim, żeby zrobić ten film, nie mogę tego zrobić w pracy, więc ten film, to co oglądacie teraz, te wszystkie ujęcia są robione poza pracą, jak gdyby. Ja musiałem przyjść w czasie wolnym i nakręcić ten film jak normalny człowiek, który przychodzi do sklepu, a nie do siebie do pracy, jak klient po prostu. U nas klienci nie mają problemu, żeby sobie kręcić filmy, nikomu nie zabraniamy. Możecie przyjść sobie nakręcić taki film i właśnie ja w ten sposób musiałem przyjść tutaj, żeby nikt mi niczego nie zarzucił, że coś robię tutaj w godzinach pracy. Akwarium, jak widzicie, jest porysowane. Jest to już stary zbiornik, przewalało się przez sklep parę osób. Gdy mnie nie ma, ludzie czyszczą zbiorniki, czyszczą szyby. Nikt nie przywiązuje wagi do tego, że szkło można porysować. I to widać, że jest porysowane. Tu akurat nic z tym nie mogę zrobić. Jest jak jest. Urządziłem zbiornik, bo miałem urządzić zbiornik nowy, więc urządzić go w takim zbiorniku lekko porysowanym, a nawet powiedziałbym bardzo porysowanym. Ale co zrobić? Polecenie służbowe to polecenie służbowe.